żeś nam zepsuł cały plan. Nieprawda. Witam. W dzisiejszym odcinku powiem Wam coś na temat wykańczania mebli na zewnątrz, mebli ogrodowych. Ostatnio bardzo popularnych mebli, które są robione z palet. Zastosujemy tutaj produkt włoskiej firmy Vernipress. To jest Gemina. Dwa różne systemy. Jeden biały i jeden w kolorze. Przygotowałem tutaj dwie różne palety, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica w wykończeniu tych różnych rodzajów palet. To znaczy dwie różne. Jedna jest bardzo czysta, czyli drewno jest niezniszczone, niezszarzałe i to będzie jeden rodzaj wykończenia. I dodatkowo pokażę Wam z dodatkowym środkiem farbą Renovating Point, która służy do odnawiania koloru, czyli do rozjaśnienia tych zszarzałych mebli. Jeżeli będziecie mieli jakieś meble, które są bardzo mocno zszarzałe, czyli już kiedyś dawno temu, żeście je malowali i chcielibyście je odnowić, żeby dobrze, to pokażemy Wam, jak to malować tą farbą. Nie przedstawiłem się. Mamy Romek. Z tyłu jest Jacek. Jacek będzie się zajmował aplikacją, a ja będę tutaj różne rzeczy Wam opowiadał. Mam nadzieję, że skończy się na pierwszym odcinku, czy to w odcinku będzie już dużo więcej. Dobra, przechodzimy do aplikacji. Zanim zaczniemy aplikować jakieś farby na elementy, będziemy musieli je najpierw lekko przygotować. Są dwa sposoby przygotowania. W przypadku starych mebli, które nie mają takich mocno ostrych zadziorów, wystarczy nam zwykła szczotka drewniana, która pomoże nam zlikwidować takie odchodzące kawałki drewna lub jakieś starej farby, bo też to może być. Wystarczy kilka przejechać razy taką szczotką i to nam w zupełności wystarczy. Jeżeli mamy większe zadziory, można zastosować papier ścierny o gradacji 60, w zupełności taki papier wystarczy. Tu akurat mamy papier z linii 877, który bardzo dobrze się będzie zachowywał. Na długo nam wystarczy, także takie 2-3 krążki będą mogły nam wyszlifować całą tą powierzchnię, przygotować tą powierzchnię przed dalszym użyciem. Każdy z tych elementów wymalujemy w dwóch różnych wykończeniach. Jedno na białe, jedno w brązie. Przedzielimy je na pół i będzie można zobaczyć, jak to wygląda przy tych dwóch różnych sposobach wykończenia. Zawsze, jeżeli mamy świeże drewno, będziemy musieli je najpierw zaimpregnować. Aby to drewno dłużej wytrzymało, nie było bardziej odporne na grzyby, na pleśń. W tym przypadku zastosujemy impregnat bezbarwny do drewna iglastego. Następną czynnością będzie nałożenie produktu Gemina. Już w kolorze ostatecznym będą wymagane dwie warstwy. Ale to zobaczycie, każda czynność już jak Jacek będzie nakładał, będzie z krótkim opisem pod spodem. Będziecie dokładnie widzieć, który produkt w danym momencie jest nakładany, żeby wiadomo było co i jak. Do nakładania typowe pędzle, w naszym przypadku z firmy Pointo, żeśmy je przetestowali, w zupełności wystarczają, a cena też nie jest wygórowana. Drugą część tej palety pomalujemy na biało. Zastosujemy impregnat w białym kolorze, który spowoduje, że krycie już białej geminy jako wykończenia nawierzchniowego będzie dużo lepsze. W przypadku drewna starego sama impregnacja nie jest wymagana produktem bezbarwnym, ale musimy najpierw odświeżyć ten kolor. Jeżeli będziemy malować na biało, to zastosujemy dokładnie taki system jak przy malowaniu drewna świeżego. Jeżeli będziemy chcieli uzyskać miły, ładny, brązowy kolor,
a przy bardzo zniszczonym szarym drewnie jest to trudne do utrzymania, zastosujemy farbę Renovating Point, która nam daje swego rodzaju bazę pod zastosowanie impregnatu już w kolor. Paleta dostępnych kolorów Geminy jest dostępna w naszym punkcie lub na aukcjach internetowych też będziecie mogli podejrzeć sobie te kolory, ale zwróćcie uwagę na to, że te kolory na ekranie waszego monitora mogą bardzo mocno się różnić od tego, co jest faktyczne. Także jest to tylko poglądowe, także nie możecie traktować tego jako swego rodzaju wyroczne. Halo? Przed nałożeniem drugiej warstwy lekko zmatowimy to, żeby załamać włos, który podniósł się po nałożeniu pierwszej. Użyjemy do tego papieru ściernego na gąbce o gradacji 240. Przed nałożeniem drugiej warstwy musimy chwilę odczekać, ażeby pierwsza się utwardziła. Jak długo? Wszystko zależy od warunków atmosferycznych, głównie od wilgotności powietrza. Od kilku godzin do 24 nawet, ale to jest w ekstremalnych sytuacjach. Najlepiej pierwszą warstwę kładziemy pierwszego dnia, a drugą po przeszlifowaniu lekkim, zmatowieniu nakładamy następnego dnia.
No i mamy efekt końcowy. Jeżeli chcielibyśmy, aby wykończenie było bardziej delikatne, bardziej gładziutkie, no to musimy bardziej się postarać ze szlifowaniem. W tym przypadku kolory, które żeśmy tu zastosowali, to są przykładowe kolory. W karcie kolorów lub na stronie internetowej można podejrzeć inne wybarwienia. A jeżeli pofatygujecie się do któregoś z naszych oddziałów, to możemy też dobrać kolor pod Wasze bezpośrednie preferencje. To by było na tyle z pierwszego odcinka. Dziękuję bardzo. Przy okazji pokażę Wam, do czego jeszcze można zastosować tą geminę. Mamy płotek, który już był robiony dobrych kilkanaście lat temu i zaczyna, coś tam było położone, nie wiem dokładnie co jest, zaczyna to schodzić. Bierzemy tylko samą szczoteczkę, lekko to przeczyścić i nakładamy tą Renovating Paint. Troszeczkę mówiłem co innego. Paint. Paint. Umyję Ci pędzel. Równie dobrze można malować to pałeczkami. Stare pęknięcia, które nam się uwidaczniają, będą później bardzo ładnie wyglądać już po malowaniu ostatecznym. Wiemy. Już jest położona pierwsza warstwa, niestety filmik z nakładania pierwszej warstwy przepadł. Dlatego położę od razu drugą. No właśnie, najważniejsza rzecz. Myjemy wodą. Nie powiedziałem, że to są wszystko produkty wodne, czyli bardzo bezpieczne dla użytkownika. Dodatkowo sama gemina ma certyfikat bezpieczeństwa na zabawki, czyli można go spokojnie stosować na place zabaw. Co prawda to jest po włosku, ale to w Polsce też obowiązuje. Uwaga dla jednostek kontrolujących, to też posiada polskie etykiety.